Was, moi kochani, serdecznie w kolejnej części malowania obrazów. Dzisiaj pokażę Wam różne sposoby, a właściwie konkretnie 5 sposobów na namalowanie różnych kwiatów. Nie będą to jednak pojedyncze kwiaty, ale całe zestawienia od razu w bukietach. Będę pracować tym razem na papierze. Oczywiście dokładnie te same techniki możemy przenieść na cokolwiek innego. Na płótno, na deskę, na płytkę. Chodzi generalnie o zastosowanie techniki. Jak widzicie, możemy pracować nawet na zwykłych kartkach. Myślę, że możecie sobie na kartkach przede wszystkim ćwiczyć, zanim dana technika Wam wyjdzie, a potem dopiero przenosić konkretne elementy właśnie na obrazy lub na ich fragmenty. Dzisiaj nauczmy się malować zarówno bukiety hortensji. Pokażę Wam, w jaki sposób namalować liście. Będziemy dużo pracować techniką wachlarzykową. Będziemy pracować również cienkopisem białym, akrylowym. Pokażę Wam, jak uzyskać przeróżne drobiazgi, fragmenty, a także skupimy się na pokazaniu trójwymiarowości. Oprócz tych kwiatów będziemy mogli, popatrzcie, namalować jeszcze bardzo prostym sposobem, na przykład bambusy i kwiatuszki, w jaki sposób kwitną. To wszystko są naprawdę cieniutkie kartki, zupełnie z takich zwykłych bloków. Pokażę Wam również, w jaki sposób możemy namalować środki. Dosyć ciekawe w słonecznikach ozdobnych. Takie środki ma wiele kwiatów i możemy tutaj właśnie szczeciniaczkami zastosować taki efekt od razu natychmiastowego trójwymiaru. I na takiej grubej, popatrzcie, tekturce również namalowałam zestawienie takiego bukietu różyczek i tutaj także trójwymiar. Będą pokazywane elementy, które są bardzo właśnie takie charakterystyczne dla tych kwiatów i oczywiście zwróćcie uwagę, wszędzie różnorodność zieleni, czyli naszych liści, bo każdy przecież gatunek kwiatu ma zupełnie inne listki. Dlatego właśnie dzisiaj będziecie mieli możliwość w jednym filmie nauczyć się bardzo wiele, jeśli chodzi o malowanie kwiatów. Zapraszam więc Was serdecznie i życzę oczywiście miłej zabawy. Na czarnej kartce papieru namalujemy dzisiaj bukiet pięknych kwiatów. Pokażę Wam, w jaki sposób, bardzo prosty, za pomocą pędzla i kilku niemalże kolorów namalować odpowiednio pocieniowane płatki oraz listki. Spróbujemy skomponować tutaj piękną wiązankę. Delikatnie maczam pędzel w wodzie, ale nie powinien być zbyt mokry. I teraz mam tutaj biały, ciemny róż oraz fiolet. Postaram się teraz tak nabrać farby, aby z jednej strony były kolory przeciwstawne, a po środku odrobina różu. Popatrzcie, sprawdźmy sobie na talerzyku, który jest tutaj bardzo wygodny. Farby się nie wchłaniają szybko, tylko pozostają cały czas aktywne. Przykładam pędzelek w taki sposób do kartki, żeby miękko jej dotykał i zaczynam delikatnie poruszać. Namaluję najpierw pączki. W ten sposób uzyskuję od razu cieniowanie. Nakładając nieco więcej farby, będziemy mieli znacznie lepsze krycie.
Zwróćcie uwagę, że na takim ciemnym tle farby wyglądają zupełnie inaczej niż na białym Blade Ramie, ale możemy zastosować oczywiście tą technikę, malując na płótnie, które wcześniej pokryjemy danym kolorem tła. Po tej stronie również zbudujemy piękny kwiatuszek. Nie spieszymy się, staramy się pracować w taki sposób, aby górna część pędzla, która jest pokryta białą farbą, pozostawała taki delikatny, poparcie rancik. Z drugiej strony również nabieramy farbę, tak abyśmy mogli swobodnie pracować na dwie strony pędzla. Odwracamy pędzel z powrotem, nabierając znowu świeżych kolorów. I przechodzimy do malowania największego kwiatu na środku. Teraz pędzelek wbija się nieco mocniej w kartkę. I w ten sposób powstał pierwszy duży, piękny płatek. Kolejny. Potrzebujemy teraz z drugiej strony farby. Przechodzimy do następnego płatka w taki sam sposób, techniką wachlarzykową powstaje. Jeszcze jeden płatek zawinięty w środku, który pięknie pokaże nam przestrzeń. Możemy w ten sposób swobodnie, popatrzcie, manewrować trójwymiarowością kwiatów. Dobrze jest, kiedy w takiej kompozycji kwiaty są ułożone bardzo naturalnie, to znaczy nie wszystkie przodem, czyli en face, ale w różnych pozycjach. W ten sposób budowane kwiaty wyglądają niemalże jak motyle. Dobrze. Teraz, moi kochani, użyjemy sobie takiego białego markera akrylowego, którym możemy poprowadzić bardzo delikatne, cieniutkie linie. Oczywiście możemy tutaj używać również cienkich pędzelków, kałanków. Chciałam, aby te łodyżki były naprawdę bardzo, bardzo subtelne. Nasz bukiet nie jest jeszcze w pełni gotowy, brakuje natomiast listków, które w bardzo za chwilę podobny sposób, zobaczycie, stworzymy. Na środku naszych kwiatuszków mogą pojawić się małe, delikatne kropeczki. Wówczas jeszcze lepiej pokażemy trójwymiarowość kwiatków. Taki marker co jakiś czas trzeba przepracować oddzielnie, szczególnie kiedy tło jeszcze jest mokre.
Dobrze, spróbujemy sobie teraz popracować z listkami. Weźmiemy nieco mniejszy pędzelek, popatrzcie, również płaski, nylonowy. Tym razem zastosujemy ciemną zieleń i połączymy ją z jasną. 2 kolory na pędzlu z obydwu stron. Przykładam znowu, popatrzcie, delikatnie pędzel i delikatnymi ruchami sprawia, że pojawi nam się piękny listek. Z drugiej strony w identyczny sposób. Na zewnątrz jasna zieleń, na dole ciemna. Ruchy wykonujmy bardzo delikatnie i powoli. Nie musimy się spieszyć, efekt i tak jest natychmiastowy. Listkom też można fantastycznie nadawać trójwymiarowości. Są bardzo subtelne i delikatne. Myślę, moi kochani, że w zupełności już wystarczy naszemu pięknemu bukietowi. Na czarnej kartce papieru namalujemy tym razem bambusy. Pokażę Wam bardzo ciekawy i prosty sposób na namalowanie tych właśnie roślin. Mam tutaj 2 kolory zieleni, jeden taki morski, ciemny, a drugi jasny. Z obydwu stron na płaskim pędzlu pobiorę je sobie. Od lewej strony spróbujemy pokazać światło. Bambusa namalujemy w taki sposób. On się składa z takich jakby przęseł, fragmentów. Musimy dobrać sobie farbę co jakiś czas. I maczam w wodzie delikatnie. I znowu z obydwu stron pobieram farbę. Ustawiam w tym samym miejscu, tak aby światło idealnie pasowało mi
po lewej stronie, a po prawej robimy cień. I jeszcze delikatnie do wody. I cały czas w tym samym miejscu musi być z jednej strony jasny kolor, z drugiej ciemny. I znowu przykładem. Lekkie zawirowanie ręki. I mamy w bardzo prosty sposób piękne właśnie takie oddzielanie fragmentów bambusa. Dobrze. Mamy 3 ciekawe takie układy głównych pędów, natomiast teraz trzeba by było dodać do tego nieco listeczków. Listeczki bambusa są takie cieniutkie i długie. W ten sposób ułożony pędzel bardzo łatwo może je pokazać. Musimy lekko wmiażdżyć ten pędzel w kartkę i pociągnąć delikatnie. Podobny efekt możemy uzyskać okrągłym, nieco mniejszym pędzelkiem. I znowu delikatnie maczamy. Możemy opleść delikatnie naszego bambusika. Nie wiem, czy wiecie, ale bambusy również kwitną i mają takie piękne, białe kwiatuszki, kiedy kwitną. Możemy również spróbować namalować właśnie takie białe kwiatuszki. Dodajmy na końcu pędzelka troszeczkę bieli. To będą pączki. Przyda nam się teraz nieco inny pędzel. Weźmiemy taki, który jest okrągły i spróbujemy namalować płateczki. Tutaj pójdzie nieco więcej farbki. Namalujmy w różnym układzie. Przynajmniej 2 kwiatuszki większe. I jeszcze pączki. Delikatnie zaznaczę nieco innym kolorem środeczki. Myślę, że nasze bambusiki fantastycznie będą się prezentowały. Jeszcze odrobina światełka. Namalujemy teraz kwiaty z rodziny słoneczników ozdobnych.
ich charakteryzujące środeczki zrobimy szczeciniakiem. Musimy nałożyć z jednej strony jasny kolor, a z drugiej strony znacznie ciemniejszy, kontrastujący. Spójrzcie na talerzyku, w jaki sposób to będzie wyglądało. Jeszcze jaśniej. Dobrze. Środeczki będziemy delikatnie tapować. Będziemy je tapować na okrągło. Popatrzcie, dzięki takiemu zabiegowi uzyskaliśmy od razu trójwymiarowy kształt. Poprawię jeszcze, abyście dokładnie widzieli stożek, jaki się pojawił. Dobrze. Mamy już jeden środeczek, a teraz kolejny. I jeszcze jeden. Dobrze, do tych środeczków teraz należy dodać oczywiście płatki. Płatki możemy malować różnymi pędzlami, ale ja proponuję użyć tutaj takiego pędzla, zobaczcie, okrągłego. Maczam teraz pędzel w żółtej farbie, a jego czubek w pomarańczowej. Delikatnie na początku naduszając, a potem zwiększając nacisk, uzyskuję od razu kształt ciekawego płatka. Mogę w ten sposób manewrować kształtem. Nakładam kolejną warstwę płatków, tak aby było ich zdecydowanie więcej. Niektóre mogą być krótsze, mniejsze, mogą mieć różne przecież załamania, tak aby kwiaty były w różnych pozycjach. I przechodzę do kolejnego.
Kwiaty będą na pewno ciekawsze, jeżeli będą w różnym układzie. Dodajmy do tego łodyżki. Leciutkie, delikatne na razie pociągnięcia. I do tego listki. Listki możemy namalować do tego techniką podobną do wachlarzykowej. Ciemny kolor z jednej strony i rozjaśnienie z drugiej. Przyduszę pędzel mocno i pociągnę w dół. W ten sposób bardzo ładnie od razu taki listek jest pocieniowany. Myślę, że wystarczy. Teraz tylko jeszcze parę delikatnych kropeczek. Pokażemy w ten sposób jeszcze lepiej samą strukturę środków. Na szarej kartce papieru namalujemy hortensję. W jaki sposób rozplanować sobie taki bukiet? Delikatnie wyznaczę sobie obszar, w którym pojawią mi się kwiaty. Tu będzie jedna kiść, a tutaj druga. Oprócz samych kwiatów powinny znaleźć się tutaj również liście, które również delikatnie wyznaczę. Liście hortensji są bardzo charakterystyczne, okrągłe i pełne. Spróbujemy również je pokazać na naszym obrazku. Wyznaczmy sobie teraz troszeczkę łodyżek, nieco więcej wody.
tym razem od liści, tak aby później kwiaty mogły bezpośrednio na nie nachodzić. Do tego celu weźmiemy większy pędzel, płaski, nylonowy i pobierzemy sobie kolory zieleni. Chciałabym, żeby liście były stonowane, delikatne, więc dodaję sobie również odrobinę cielistego koloru. Do zieleni dodam odrobinę granatu, tak aby stworzyć bardzo ładny, naturalny kontrast. Tymi kolorami teraz postaram się namalować listki. Wciskam mocno pędzel w kartkę, tak aby dochodzić do środka liści. Tutaj będzie fragment jednego listka i teraz dokładnie to samo powtórzę z innymi. Ten liść będzie znacznie większy, więc pędzel muszę rozprowadzić na znacznie szerszej płaszczyźnie. Delikatnie umoczę go, żeby łatwiej pracował. Kolejny będzie zwrócony do góry. Dobierzmy farbę. I jeszcze jeden, idący w dół. Wykończy nam bardzo ładnie w ten sposób kompozycję. Dobrze, listki mamy za sobą. Teraz czas na nasze kwiaty. Aby wyglądały bardzo atrakcyjnie, spróbujemy sobie zrobić najpierw ciemne wnętrze. Cały obszar zamalowywuję na ciemny granat. Na tym obszarze będziemy teraz dopiero malować poszczególne kwiatuszki, które stworzą niesamowitą kiść kwiatów hortensji. Do tego celu użyję ściętego niewielkiego pędzelka nylonowego. Delikatnie maczam go w wodzie i leciutko dotykam ściereczki bądź papieru, tak aby nadmiar wody zszedł. Teraz górę z ostrym wykończeniem pobieram białą farbę i na dole niech pojawi nam się ciemny fiolet.
Sprawdzam. Farby jest odpowiednia ilość i zaczynam od brzegów, tak aby kwiaty wychodziły poza obręb ciemnego zaznaczenia. W ten sposób powstaną od razu bardzo ciekawie pocieniowane płateczki. Farbę muszę pobierać w zasadzie cały czas świeżą, tak aby rysowały się wyraźnie jasne krawędzie. Kwiatuszków musi być bardzo dużo, tak aby tworzyły jedną wielką kulę. Powinny zachodzić na siebie w naturalny sposób. Malowanie kiści hortensji to dosyć żmudny proces, ale wierzcie mi, że warto. Efekt jest fantastyczny. Naturalnie tą samą pracę możemy wykonywać na płótnie. Ostre białe zakończenia pokazują, w jaki sposób kształtują się same kwiatuszki i jak oddzielają się między sobą.
Dlatego taki ścięty, niewielki pędzelek doskonale tutaj pasuje, aby zostawić tą białą krawędź. Jak widzicie, te ciemne miejsca, które są pod spodem, fantastycznie wypełniają nam naszą kiść i tworzą pewnego rodzaju głębie. Przechodzimy do kolejnej kiści. W taki sam sposób zaczynamy od kształtowania kwiatuszków po zewnętrznej stronie naszej kuli. Kropeczki w miejscach, gdzie mogłyby być środki naszych kwiatuszków. No dobrze. Myślę, moi kochani, że jeszcze delikatnie możemy dodać kilka drobniutkich miejsc, podkreśleń, na przykład jaśniejszy gdzieniegdzie łodyżek takim markerem albo cieniuteńkim kałaneczkiem. Namalujmy róże. Jasne, delikatne, na bordowym tle. Z jednej strony nabieram bardzo jasne kolory biel z kremem, z drugiej nieco sieny. Sprawdzam kolorystykę. Przykładam delikatnie pędzel. I zaczynam pracować nad płatkami.
Poruszam pędzlem bardzo delikatnie, tworząc mocniejszą końcówkę, jaśniejszą, a ciemniejszy środek. Delikatnie maczam w wodzie i spróbuję stworzyć kolejną warstwę nieco niżej płatków. Teraz przyda nam się mniejszy pędzelek, o takim samym oczywiście kształcie. I malujemy kolejną, jeszcze mniejszą warstwę płatków. Spróbujmy stworzyć środek. Jeden płatek do góry łukiem i do tego samego płatka spróbujemy stworzyć łuk do dołu. Krawędź wyznaczyła nam bardzo ciekawy środek. Płateczki, które leżą tuż poniżej, są całkiem spłaszczone. Musimy pokazać to właśnie takim ruchem pędzla. Podkreślę jeszcze delikatnie cienie przy płatkach na samym dole. Teraz cieniutkim kałaneczkiem mogę jeszcze dodatkowo pokazać środeczek. W ten sposób mamy już pierwszą różyczkę. Czas na kolejną. Umyjmy pędzel. Delikatnie osuszę jego nadmiar wody i z powrotem podobna sytuacja. Jasny odcień z jednej strony pędzla i ten ciemniejszy z drugiej. Namalujemy teraz różę do góry, jeszcze taką nie do końca otworzoną.
pączek. Zielenie później pójdą i pączek po tej stronie. Dobrze. Tu będzie kolejny kwiat. I dajmy mniejszy pędzel. I środeczek. I jeszcze jeden ostatni już kwiat.
głowę zwróconą ku dołowi. I maleńki kołanek. Podkreślimy ciemniejszy środek. Dobrze, pozostałe nam łodyżki i delikatne listki. Niech pączki będą otulone pięknie, takie charakterystyczne, wąziutkie listeczki. I zbudujemy sobie jeszcze listki. W stonowanej jednak kolorystyce. Listki zbudujemy w bardzo podobny sposób, oczywiście jak nasze kwiatuszki. Nie chciałabym jednak, aby były zbyt agresywne w kolorze do tak subtelnych, pięknych kwiatów. Myślę, że wystarczy.